Nadal głównym problemem w zakresie wolności słowa w Polsce jest kwestia zniesławienia i utrzymywania w polskim kodeksie karnym przestępstwa z artykułu 212 kodeksu karnego. Przestępstwo to jest na tyle dolegliwe, że popełnione przy pomocy środków masowego przekazu typu internet, czy prasa, czy telewizja może skutkować karą pozbawienia wolności do roku. W statystykach od 2000 roku do 2011 roku zdecydowanie wzrosła ilość skazań z artykułu 212. Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich wyrokach dosyć często odnosi się do kwestii zniesławienia, uznając Polskę winną naruszenia artykułu 10 Konwencji Wolności Słowa w związku z tym, że uciekła się czy zastosowano artykuł 212. Helsińska Fundacja Praw Człowieka od wielu lat podejmuje różne działania w celu zmiany prawa i wykreślenia artykułu 212 z kodeksu karnego. Jednym z nich była kampania społeczna, w którą włączyły się redakcje głównych gazet, ale również dziennikarze. Była to akcja Wykreśl 212, która miała na celu uzmysłowienie polskiemu legislatorowi, że żeby dostosować się do standardów wolności słowa istniejących w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka należy usunąć z kodeksu karnego artykuł 212, czyli zniesławienie. W roku 1990 współtworzyłem oddział Wrocławskiej Gazety Wyborczej. Pracowałem w nim do roku 2006, a od 2005 już współpracowałem z Uniwersytetem Wrocławskim i do dzisiaj prowadzę tam zajęcia z dziennikarstwa. W połowie lat 90. głośna była we Wrocławiu sprawa przestępstw w wrocławskim sądownictwie, w kancelarii komorniczej. I sędziowie bardzo chętnie obciążali komornika, to jest ta czarna owca. Ja natomiast przyjrzałem się z drugiej strony, dlaczego doszło do tych nieprawidłowości, do przestępstw. W pewnym momencie doszło do kradzieży trofeów kolekcji historycznej, trofeów myśliwskich z kancelarii komornika. Wywiózł asesor komorniczy. One to były prywatna kolekcja myśliwych, bardzo cenne trofea, niektóre w katalogach zagranicznych znajdowały się i wyjechały w nieznanych okolicznościach, kiedy komornik był aresztowany. On był myśliwym. I to właśnie pokazuje, że nie powinny być gromadzone. Pani prezes wiedziała, że są gromadzone, ale przemykała na to oczy, wyjechały, no i myśliwi zwrócili się do mnie, wiedząc, że piszę właśnie o tych nieprawidłowościach w sądownictwie. Zwrócili się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu i podjąłem ten trop i próbując wyjaśnić, dotarłem do dokumentów spreparowanych. Sprawa Mariana Maciejewskiego jest jedną z najważniejszych spraw dotyczących wolności słowa, które prowadziła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jest to sprawa ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, dotyczyła wykorzystania instrumentu, jakim jest artykuł 212 Kodeksu Karnego, czyli przepis mówiący o zniesławieniu. Na ławie oskarżonych został posadzony dziennikarz, który zdecydował się ujawniać nieprawidłowości w działaniu wymiaru sprawiedliwości na Dolnym Śląsku. Wymiaru sprawiedliwości rozumianego szeroko jako instytucje komornicze, prokuratura, które uczestniczyły w działalności, która nie do końca była zgodna z prawem. Pierwsze teksty pojawiły się w styczniu 1998 roku. Był to cykl Druga twarz Temidy, w którym to cyklu ujawniałem właśnie kulisy pracy nie tyle samego komornika, ale właśnie sędziów. Marian Maciejewski zdecydował się na oskarżanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Oskarżanie, które było udokumentowane zebranym przez niego materiałem dowodowym, ale także oskarżanie polegające na używaniu mocnych słów.
No i ja to wszystko opisywałem, no mnie zajęło parę lat dochodzenie do tego. Najpierw był donos na mnie za moimi plecami do redaktora naczelnego Adama Michnika ze strony pani prezes sądu. Później po jednym z artykułów rzecznik prasowy mnie skopał na łamach gazety, przysłał coś, co nie było sprostowaniem, był to wybuch emocji, który mnie po prostu poniżał, obrażał. To, co go spotkało, to można powiedzieć rewanż ze strony środowiska, a mianowicie to on został posadzony na ławie oskarżonych. No poszła za tym sprawa i cywilna, i karna. Cywilną wygrałem dopiero po 6 latach, też w Sądzie Najwyższym dopiero. Prezes Sądu Okręgowego złożył doniesienie o przestępstwie. Prokuratura Okręgowa w Opolu prowadziła śledztwo krótkie, skierowała sprawę do sądu. Sąd w Brzegu rozpatrywał, uznał mnie winnym i ukarał mnie grzywną w wysokości 1800 zł plus 1000 zł nawiązki. Sąd Okręgowy w Opolu jako drugiej instancji utrzymał w mocy. Wagę sprawy dostrzegł profesor Andrzej Rzepliński, ówczesny szef działu prawnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który od początku angażował się w sprawę i który był najpierw obserwatorem na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji, a następnie na etapie postępowania przed sądem drugiej instancji doprowadził do tego, że Fundacja Helsińska przedstawiła opinię przyjaciela sądu. Natomiast warto także pamiętać, że Mariana Maciejewskiego reprezentował świętej pamięci profesor Zbigniew Hołda, który również uważał sprawę za istotną z punktu widzenia wolności słowa. Ta sprawa bowiem pokazywała, co może spotkać lokalnego dziennikarza, który za bardzo interesuje się tym, co być może organy wymiaru sprawiedliwości mają na sumieniu. Zostałem przestępcą na długie 5 lat, do dzisiaj jestem przestępcą, ale zatarcie nastąpiło dopiero w połowie 2010 roku. Nie mogłem wtedy, wiadomo, pracować, na przykład nie mógłbym pracować w bankowości, w szkole, w ubezpieczeniach, tam gdzie są pieniądze, bo byłem już człowiekiem skazanym, no niewiarygodnym. Skarga konstytucyjna wniesiona przez Mariana Maciejewskiego niestety nie doprowadziła do uchylenia artykułu 212 kodeksu karnego, natomiast miała pewien wpływ na zmianę przepisów tak zwanego kontratypu, czyli Trybunał Konstytucyjny wykorzystał okazję, aby odnieść się do tego, kiedy należy zwalniać osoby piszące o sprawach publicznych z odpowiedzialności. To jednak nie spowodowało, że Marian Maciejewski został oczyszczony z zarzutów. Musiał on swoją sprawę doprowadzić aż do Trybunału w Strasburgu i dopiero Trybunał w Strasburgu przesądził, że w jego sprawie doszło do naruszenia artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał w Strasburgu także zasądził zadośćuczynienie na rzecz pana Maciejewskiego. I teraz możemy tylko liczyć na to, że postępowanie w jego sprawie zostanie wznowione i po tych wielu latach zostanie on uznany za osobę niewinną. Nie ukrywam, że spodziewałem się, że no gdzieś musi ta normalność wreszcie nastąpić. Dość długo to trwało, ale no dobrze, że się wreszcie skończyło, chociaż nie do końca, bo jeszcze mnie czeka wznowienie procesu, uniewinnienie. Sprawa Mariana Maciejewskiego trwała kilkanaście lat i dopiero po tych kilkunastu latach pan Marian Maciejewski może powiedzieć, że to on jest zwycięzcą, że to on miał rację, że to on mógł takie rzeczy pisać, jakie pisał. Tylko że moim zdaniem nie na tym powinna polegać ochrona praw człowieka, że oczekiwanie na remedia prawne, na instrumenty służące ochronie godności jest tak długie i tyle lat trzeba się starać, aby uzyskać sprawiedliwy wyrok we własnej sprawie.